nazywam się Magda Sosna i witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku Sparkling Talks by WPP Media. Niedawno część z Was mogła brać udział w naszym webinarze, który dotyczył IPI, czyli Influence Power Index, naszego narzędzia, które pomaga Państwu w wyborze influencerów do współpracy. I dzisiaj chciałabym ten temat pogłębić z moją gościnią Agatą Hojnowską-Postek, którą można nazwać najlepszą badaczką influencerów w tym kraju, a także najlepszą doradczynią do wyboru influencerów do współpracy. Cześć Agata. Cześć Magda, dzień dobry Państwu. W końcu masz dostęp do takiego narzędzia, do którego dostępu nie ma nikt. Na pewno jest to bardzo unikalne narzędzie, którym dysponujemy i to mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że jest to zupełnie unikatowe podejście do mierzenia influencerów, celebrytów, osób do współpracy i dobierania najlepszych osób, z którymi nasza marka może współpracować. Pamiętam, że pracę w WPP Media zaczęłaś 4 lata temu. Jaka była twoja pierwsza myśl, jak zobaczyłaś IPI? A co sobie pomyślałaś, gdy powiedziano ci, od dzisiaj masz to narzędzie będziesz sprzedawać, tym narzędziem się opiekujesz? Wiesz co, ja jestem badaczką i także świat domów mediowych, świat reklamy był dla mnie pewną zmianą zawodową. Natomiast IPI, Influence Power Index, zrobił na mnie duże wrażenie swoją metodologią, która jest, uważam, bardzo rzetelna i bardzo fajnie pomyślana i umożliwia porównywanie sobie wyników do gigantycznej bazy benchmarków i faktycznie wyciąganie uprawnionych wniosków na temat budżetów, które mają nasi klienci. To porozmawiajmy teraz trochę o tym narzędziu i ogólnie o influencer marketingu, bo o tym był też nasz webinar październikowy, więc chciałabym cię zapytać, jak to jest, że ta popularność influencerów nieprzerwanie rośnie? Ciągle o tym czytamy, powstają nowe poradniki, nowe rekomendacje, nowe techniki. Dlaczego tak się dzieje? W dużej mierze wynika to po prostu z tego, że zmienia się sposób naszej konsumpcji mediów, tak? Czyli w ostatnich latach zdecydowanie odeszliśmy od tych mediów tradycyjnych, linearnych. Coraz więcej czasu spędzamy w mediach społecznościowych, też coraz więcej osób z nich po prostu korzysta. W tej chwili jest to 3 na 4 Polaków ma media społecznościowe. Pojawił się TikTok, który też dużą część czasu w mediach społecznościowych konsumuje. Ten telefon mamy zawsze pod ręką, tak? On jest zawsze z nami, w każdej chwili możemy do niego na chwilę sobie zajrzeć, zerknąć, gdziekolwiek byśmy nie byli. Często też w mediach społecznościowych dostajemy takie treści, które są dostosowane pod nas. Możemy sobie obserwować osoby, które są dla nas w jakiś sposób ciekawe, dają nam to, czego potrzebujemy, czego faktycznie szukamy. Więc są tam aspekty pozytywne tego, czego my potrzebujemy, to taka łatwa dostępność i tak dalej. No i są też takie mechanizmy, o których mówi się coraz więcej, które są po prostu wbudowane w media społecznościowe, mające jak najbardziej zwiększać nasze zaangażowanie, żebyśmy w nich spędzali jak najwięcej czasu. Media społecznościowe aktywują tak ośrodek nagrody w mózgu. Wiemy, że kiedy z nich nie korzystamy, no to po prostu mamy FOMO. No i w efekcie co? Spędzamy w tych mediach społecznościowych przeciętnie 2 godziny dziennie, tak populacyjnie, a młodzi ludzie nawet 3, 4 czy 5 godzin, zależnie od różnych badań, na które trafiłam. No i za tym, gdzie my jesteśmy, my jako konsumenci, jako odbiorcy, za tym też idą twórcy, którzy chcą po prostu do nas dotrzeć i za tym też idą marki. 4 godziny dziennie przy takim młodym człowieku, załóżmy ZC, to jest praktycznie połowa czasu, który ta osoba ma poza szkołą, uczelnią, więc jest o co się bić, o dosyć spory kawał tortu czasowego, tak bym to ujęła. Tak, zdecydowanie. Czasowo to jest to po pierwsze, natomiast po drugie też kwestia specyfiki tych treści, no bo jeżeli obserwujemy kogoś w mediach społecznościowych, jakiegoś twórcę, no to traktujemy też go jako jakiś dla nas autorytet. Często uważamy, że tę osobę jakoś tam lepiej znamy, że jej rekomendacja jest dla nas bardziej wiarygodna niż na przykład reklama, którą zobaczymy w telewizji, czy usłyszymy w innych mediach. Więc marki i marketerzy widzą, że taki sposób dotarcia do konsumentów jest też po prostu efektywny, bardziej ich przekonuje, bardziej nakłania do zakupu, do zmiany zdania o markach. Tutaj zawieszam między nami to słowo efektywność, zaraz będę chciała do niego wrócić, ale powiedz mi pierwsze, kto jest tym influencerem, bo mówisz o social mediach, o mediach społecznościowych, Facebook, TikTok, Instagram. Gdzie jest ta granica pomiędzy influencerem, a na przykład celebrytą? I czy influencer może wystąpić w reklamie telewizyjnej, czy wtedy też mówimy nadal o influencer marketingu?
To jest bardzo ciekawa kwestia i ja myślę, że ten taki podział na celebrytów i influencerów był zasadny jeszcze kilka lat temu, kiedy faktycznie te dwa światy były rozdzielne. To znaczy mieliśmy influencerów, którzy tworzyli treści w internecie, mieliśmy celebrytów, którzy byli obecni w innych mediach. Natomiast aktualnie ten podział bardzo mocno się zatarł. No bo po pierwsze influencerzy coraz częściej występują także w mediach szerokiego nurtu. Po drugie, celebryci, czy to gwiazdy telewizji, czy filmu, czy sportu, czy muzyki, prowadzą swoje media społecznościowe. Więc to wszystko się bardzo mocno zmieniło. I aktualnie, mówiąc o influencerach, często mówimy też o gwiazdach bardzo szerokiego nurtu, mówimy o sportowcach, czy o gwiazdach filmu. A tacy influencerzy jak na przykład Julia Żugaj wystąpiła w Tańcu z Gwiazdami, czy Michał Korkosz, czyli Rozkoszny, także możemy go oglądać, w show kulinarnym. No i jest cały szereg takich postaci, tak? Czy Julia Wieniawa jest influencerką, czy jest celebrytką, albo Joanna Koleniewska i Maciej Dowbor, którzy też są bardzo aktywni w swoich mediach społecznościowych. Także ten podział zdecydowanie jest coraz trudniejszy do przeprowadzenia i myślę, że on już nie do końca odpowiada dzisiejszej rzeczywistości. Okej, a wracając do tej efektywności, to właśnie jak sprawdzić skuteczność działań influencerskich? No bo to jest bardzo trudne. Mówimy o różnych platformach, o różnych sposobach liczenia tej efektywności, więc w jaki sposób to ujednolicić albo spowodować, że masz prostą odpowiedź, okej, ta kampania jest skuteczna, wybrałam dobrą osobę influencerską do tych działań. Przede wszystkim, kiedy chcemy zmierzyć skuteczność naszych działań, no to musimy się zastanowić, jaki jest cel tego działania, żebyśmy wiedzieli, co chcemy zmierzyć i to jest po prostu kluczowe, żeby metodę pomiaru skuteczności dostosować do tego, co chcieliśmy tym działaniem osiągnąć. To opowiedzmy sobie o tych celach. Jakie te cele mogą być? Cele mogą być bardzo jasno ograniczone do mediów społecznościowych, czyli na przykład możemy chcieć mieć określoną liczbę wyświetleń, możemy chcieć osiągnąć określoną liczbę leadów czy kliknięć. No i wtedy wskaźniki są bardzo proste, po prostu sprawdzamy, ile osobom się wyświetliła nasza kreacja, bądź ile osób faktycznie kliknęło, sprawdzamy po prostu konwersję. Jeśli zależało nam na liczbie lajków i komentarzy, no to też są wskaźniki, które bardzo łatwo możemy sobie po prostu skwantyfikować. Natomiast to, o czym my często mówimy, o czym my rozmawiamy z klientami, to to, żeby myśleć o współpracach influencerskich w sposób szerszy, to znaczy, żeby myśleć o nich jako o narzędziu do budowania marki. No i markę możemy chcieć również budować w różnych kierunkach. Po pierwsze, możemy chcieć wpłynąć na poziom świadomości naszej marki, na poziom zapamiętania też naszych reklam, czy naszych treści, z którymi docieramy do konsumentów. Możemy chcieć wpłynąć na takie parametry w lejku zakupowym, czyli to, czy nasza marka jest rozważana do zakupu, czy jest preferowana, czy w ogóle bierzemy ją pod uwagę, czy ją kupujemy. Możemy chcieć też wpłynąć na wizerunek. I to jest taki obszar, w którym bardzo fajnie sprawdzają się współprace influencerskie, bo kiedy współpracujemy z osobą, która już ma jakiś swój wypracowany wizerunek, ma swoich odbiorców, którzy postrzegają ją jako jakąś, no to współpraca z taką osobą ma szansę wpłynąć także na to, że nasza marka zacznie być bardziej postrzegana w tych obszarach, w których ta osoba jest mocna. No i jeżeli w ten sposób myślimy o tych współpracach, czyli właśnie jako o narzędziu do zbudowania naszej marki w różnych kierunkach, no to najlepszym podejściem do zmierzenia efektywności tych działań będzie po prostu badanie, porównanie tego, jak nasza marka była postrzegana przed współpracą, jak po, albo jak różni się jej postrzeganie wśród osób, które danego influencera obserwują i miały szansę mieć kontakt z naszą kampanią, bądź nie. Jak powiedziałaś o wizerunku, to tutaj wchodzimy na taki teren, który możemy nazwać red flagami pośród influencerów. No bo jeśli korzystam z kogoś do zbudowania swojego wizerunku, to niestety przychodzą i dobre cechy tego wizerunku, i te niekoniecznie dobre. Więc jak tutaj być ostrożnym i uważnym, na co zwrócić szczególną uwagę przy wyborze właśnie takiej osoby do współpracy influencerskiej? Jest cały szereg czynników, które należy sprawdzić, kiedy podejmujemy z kimś współpracę influencerską, począwszy od analizy grupy odbiorców, do jakich trafię, tak? Czyli czy to są te osoby, do których faktycznie kierujemy naszą komunikację. Także weryfikacja followersów, no bo
wiemy o tym, że nieraz dochodzi do po prostu zakupu followersów, czyli mogą znaleźć się tam fałszywe konta, boty, które będą nam sztucznie zawyżać zasięgi i wyniki naszej kampanii. Zawsze zwracamy uwagę też na jakość produkowanych treści, na to, czy dana osoba współpracuje z naszą konkurencją. Jeżeli tak, no to musimy rozważyć, czy jest to dla nas ok, czy nie. No i sama liczba współprac też jest nie bez znaczenia. Nie chcemy współpracować z osobami, które swoje konto traktują jako słup ogłoszeniowy, tylko z takimi, które faktycznie konsumenci postrzegają jako wiarygodne i ufają ich rekomendacjom. No i właśnie, jeśli chodzi o ten wizerunek, no to zawsze musimy się upewnić, że jest to osoba, która reprezentuje takie wartości, które my jako marka chcemy firmować, z którymi chcemy być kojarzeni. My analizujemy to na bardzo wielu licznych wskaźnikach, tak? I pozwalamy markom faktycznie dopasować sobie takie osoby do współprac, które mają taki wizerunek zbudowany w takich obszarach, na których faktycznie marce zależy. I zawsze zwracamy uwagę, jeżeli dana osoba wywołuje kontrowersje, jeżeli jest postrzegana przez konsumentów jako czy to niewiarygodna, czy darzona niską sympatią, czy taka, która owszem jest o niej głośno, dużo o niej słyszymy, ale nie ufamy jej, nie uważamy jej za jakiś taki autorytet dla siebie. My często zwracamy uwagę naszym klientom na to, żeby nie wierzyć ślepo samym zasięgom, które nie odpowiadają na wszystkie pytania. No i także na to, żeby nie traktować chociażby zaangażowania w mediach społecznościowych jako takiego najlepszego wskaźnika tego, czy dana osoba ma wpływ na swoich odbiorców. No bo to, że my kogoś obserwujemy w mediach społecznościowych, albo nawet to, że klikniemy na treści produkowane przez taką osobę, nie oznacza jeszcze, że my do tej osoby mamy zaufanie, czy chcemy podążać za tym, co ona nam proponuje. To tutaj wchodzimy teraz na temat mitów dotyczących mierzenia efektywności, czyli zasięgi, kwestia followersów. Coś jeszcze byś dorzuciła do takich szeroko powtarzanych mitów, ale ciągle istniejących w naszej branży? Takim największym mitem jest to, że często w rozmowach z klientami, czy chociażby w ankietach, które realizujemy z różnymi osobami zajmującymi się marketingiem, widzimy, że wiele z tych osób jest przekonanych, że skuteczności działań influencer marketingu albo nie da się zmierzyć, albo że jest to bardzo trudne. My uważamy, że się da i też zawsze to naszym klientom rekomendujemy, żeby faktycznie wiedzieli i sprawdzali, czy ich działania miały zamierzony skutek, czy nie. A drugim takim mitem powiedziałabym, że jest stosowanie właśnie metod, które są nieadekwatne do celu działania. No bo jeżeli prowadzimy właśnie kampanię świadomościową, to nie wystarczy sprawdzić, jak wielu osobom nasza kampania się wyświetliła, jak wiele osób się z nią zetknęło. Czasami nam się coś wyświetla w mediach społecznościowych, a tak naprawdę tego nie zauważamy, albo po prostu przelatujemy, scrollujemy dalej, nie zwracamy uwagi na tę treść. Warto sprawdzić, czy cokolwiek tam z tej reklamy zostało w głowie, czy zauważyliśmy, co to za marka, czy jakakolwiek treść do nas dotarła. Jeśli prowadzimy kampanię wizerunkową, social listening może być jakąś wskazówką, jakimś przybliżeniem, ale jest to nadal dość wybiórcza i niereprezentatywna metoda, więc znów zalecałabym zastosowanie bardziej reprezentatywnego pomiaru. Mówiąc o pomiarze, chciałabym wrócić do IPI-a, ponieważ jak ja pierwszy raz odpaliłam sobie to narzędzie z twoją pomocą, to sobie tak pomyślałam, kurczę, za jednym klikiem widzę po prostu, kto jest popularny w Polsce, kto jest modny według Polek i Polaków, z kim Polacy chcą gotować, z kim jeździć na wakacje, kto jest najbardziej wyluzowany. Powiedz mi, co daje ten IPI, co tam można sobie wyklikać wchodząc w niego, bo to jest ogrom wiedzy, ogrom unikatowej wiedzy, bo czasem się nam wydaje, że jest tak, a jednak wchodzimy i jest zupełnie inaczej. Więc jakbyś mogła się podzielić takimi spostrzeżeniami z IPI-a, ciekawostkami, czym nas może to narzędzie zaskoczyć? Na pewno mnie na początku zaskoczyło swoją skalą, no bo jest to naprawdę gigantyczne badanie, które aktualnie bazuje na kilkudziesięciu tysiącach wywiadów przeprowadzonych w Polsce. Mamy tam 1500 influencerów zmierzonych na kilkudziesięciu wymiarach i wszystkie te wyniki są właśnie zbenchmarkowane do tej pełnej bazy wyników, którą prowadzimy już od ładnych paru lat. Więc po pierwsze skala jest zaskakująca i możliwość i porównywalność tych wyników. A jakie tam widać ciekawostki? Dla mnie na pewno dużym zaskoczeniem było to,
kiedy okazało się, że część z tych wyników zaprzecza takim naszym utartym schematom i takim popularnym opiniom w stylu jak do młodych, to tylko influencer, jak do starych, to tylko, nie wiem, gwiazda z telewizji śniadaniowej. Otóż nie, okazuje się, że bardzo często te podziały idą zupełnie w poprzek. Po pierwsze, gwiazdy telewizyjne na przykład, czy gwiazdy z popularnych seriali telewizyjnych są rozpoznawalne we wszystkich grupach wiekowych i bardzo często widzimy w naszych danych, że takie osoby, które od lat są obecne na ekranie, od lat są obecne w polskich domach, są także bardzo dobrze postrzegane przez tę najmłodszą grupę. Czyli Ja tu mam pytanie, muszę Mhm. zapytać o tą osobę. Co w takim razie z Robertem Makłowiczem? Znają go młodzi, nie znają? Oczywiście, że znają. Wszyscy Czyli kochają wszyscy. Makłowicza. Tak? Jeżeli jest jakiś jeden nasz skarb narodowy, który kochają wszyscy, to zdecydowanie jest nim Robert Makłowicz. I to jest właśnie taki doskonały przykład, że często myśląc o komunikacji do młodych od razu zawieszamy się, no dobra, no to musimy wziąć jakiegoś tiktokera albo youtubera, podczas kiedy często taka osoba będzie, owszem, wśród jej odbiorców jest dużo więcej osób młodych niż osób ze starszych grup wiekowych, ale osoba na przykład z telewizji śniadaniowej, czy właśnie z małego ekranu, nadal może być dla młodych bardzo, bardzo ważna, może być dla nich autorytetem. I tutaj też pięknie widzimy takie zwyczaje pokoleniowe, bo kiedy sobie analizowałam te wyniki, to bardzo wyraźnie widać, że Zetki mają bardzo często podziwiają te same osoby, które podziwiają ich rodzice. Więc moim zdaniem odzwierciedla się tutaj taki trend, że młodzi ludzie nadal często w domu razem z rodzicami oglądają telewizję śniadaniową, czy oglądają jakieś seriale i po prostu znają te gwiazdy. Więc to było dla mnie ciekawe, że często to, kogo lubią młodzi, kogo lubią starsi, wcale nie jest takie oczywiste. Też coraz bardzo mocno rosnąca jest grupa influencerów, którzy swoje treści kierują do osób na przykład w wieku średnim, czy do seniorów, tak zwani silver influencerzy. Więc te podziały często możemy sobie zweryfikować i sprawdzić, czy to, co nam się wydaje takim chłopskim rozumem, faktycznie ma miejsce w rzeczywistości, czy nie. Inna ciekawostka, która mi przychodzi do głowy, jest związana z porównaniem gwiazd globalnych i gwiazd lokalnych, bo tutaj często nam się wydaje, że gwiazdy, które są znane na całym świecie, także w Polsce będą rozbijać bank pod kątem wszystkich wskaźników, a często wcale tak nie jest, bo owszem, czy duża część ludzi zna Taylor Swift chociażby, ale jednak jeżeli chcemy trafić do naszych konsumentów w Polsce, to często dla nich bardziej relevantną, bardziej bliską postacią będzie ktoś z naszego lokalnego rynku niż taka gwiazda globalna. Czyli w myśl takiej zasady działaj globalnie, ale myśl lokalnie. To można też przy influencerach zastosować? Tak, często tak właśnie jest. A teraz jakbyśmy sobie tak na sam koniec zrobiły takie mini case study. Jestem klientką z sektora bankowego, z banku i chcę zrobić kampanię właśnie dla 40-latków. To jakie parametry z IPI-a pomogą mi w jej stworzeniu? Czy ja mogę to wykorzystać do tak bardzo hermetycznej branży? Tak, jak najbardziej. Na pewno najpierw zastanowiłabym się, czy masz już jakieś wstępne wyobrażenie, z kim chciałabyś współpracować, kim ma być osoba, której szukasz. W naszej bazie mamy zarówno gwiazdy dużego formatu, jak mniejszych influencerów, którzy zajmują się już konkretnymi tematami. Na pewno należałoby sprawdzić, w jakiej skali działa ta osoba, czyli nie tylko, czy jest znana, czy rozpoznajemy jej twarz, my jako konsumenci i jej nazwisko, ale też, czy się nią interesujemy, czy ją lubimy, czy uważamy ją za wiarygodną. Po drugie, sprawdziłybyśmy właśnie, jak bliską relację ze swoimi odbiorcami ma dana osoba, tak? Jak duży ma wpływ na ich zachowania i na ich opinie. Czy jeżeli ta osoba przemówi do naszych konsumentów, to ma szansę faktycznie wywrzeć na nich jakikolwiek wpływ. No i po trzecie sprawdziłybyśmy wizerunek, tak? Jeżeli jesteś marką finansową, no to pewnie szukałabyś osoby, która jest rozsądna, która jest wiarygodna, która jest uważana za ekspertkę albo eksperta w swojej dziedzinie. Więc takie obszary z tego wizerunku byśmy sobie wybrały, które są kluczowe dla twojej marki. Mamy tutaj całą paletę do wyboru. I szukałybyśmy osoby, która właśnie najbardziej
najlepiej odpowiada na wszystkie te kryteria, które chcesz budować w swojej kampanii. Agata, dzięki wielkie za rozmowę. Szanowni Państwo, dziękujemy za zostanie z nami do samego końca i wysłuchanie podcastu Sparkling Talks by WPP Media, podcastu, w którym rozmawiamy o najważniejszych trendach i innowacjach w branży marketingowej. Zachęcamy oczywiście do lajkowania, szerowania i subskrypcji i do zobaczenia w następnym odcinku.